Cześć wszystkim, witam na kanale Master Krzych. Dziś biorę się za składanie centralnego intercoolera. Przyszedł mi zestawik. Pan mi ładnie to wyspawał na zamówienie. Tutaj mamy cooler, złączki, rurki, stelaż. Ja sobie już przód rozebrałem wczoraj, bo wywalałem całą pompę SAI, cały układ odłączałem, z tyłu kombizawór i w ogóle, także to mam wyczyszczone, zabezpieczone i przygotowane do instalacji. Nie chciałem kupować gotowych zestawów FMIK-a czy tam jakichś innych rzeczy, ponieważ one nie pasują, jest za dużo złączek silikonowych, jest dużo zabawy, dużo rzeźby. Chciałem po prostu, żeby było jak najmniej łączeń, czyli ładnie mam wyspawane rurki, będę miał tylko w zasadzie 4 złączki silikonowe na wejściach do przepustnicy, do coolera, do tipa, no i to wszystko, nie? Także im mniej, moim zdaniem, tym lepiej. Całość fajnie wyspawana. Mamy końcóweczki zrobione z takim rantem, także złączki nam się nie będą ześlizgiwały. Tak samo wejście do tipa, znaczy na downpipe'a. Tu już mamy wspawane gniazdo od map sensora, także wszystko fajnie. Kurwa, z tą ostrością. Co jeszcze? Będzie musiał sobie przenieść chłodniczkę od wspomagania. Dać ją tutaj jakoś wyżej, to muszę zdemontować. Zobaczyć, jak to wyjdzie. No i co? Bierzemy się do roboty. No a więc prace idą pomału do przodu. Powiesiłem sobie na razie cooler. Fajnie to wygląda, fajnie pasuje. Na razie tylko go przymocowałem, bo tak, żeby zobaczyć, jak z tymi rurami wyjdę, muszę jeszcze jakieś mocowania od dołu wziąć, wymyślić. Gdzie to jest? Są fajne miejsca do tego przygotowane. Także jeszcze coś tam pewnie wstawię. Cooler to jest TurboWorks. To jest ponoć ten najnowszy, ten najbardziej wydajny. Bardzo gęste żebrowanie. Zobaczcie w środku. Zobaczcie, jak tam gęsto jest. Także myślę, będzie fajnie dawał radę. Będzie to fajnie chłodziło, utrzymywał niską temperaturę w dolocie. No i dobra, działamy dalej. No dobra, ja już swoje klocki mam poskładane. Tak to finalnie wygląda. Tak się prezentuje. Tu sobie wchodzi już na przepustnicy. I z drugiej strony tam sobie idzie. Nie wiem, czy tak będzie widać. I tam sobie wchodzi do turbiny. Tutaj jest podłączone do DV-ki. DV-kę oczywiście jeszcze zmienię, jak będę robił softa. Założę nową. Tak samo jak odmę. To sobie już ładnie wszystko śmiga. Sprawdzałem wczoraj szczelność. Także nigdzie już nie ucieka. Wcześniej jeden wężyk zmieniłem, ale już teraz jest fajnie. Układ jest szczelny, także wydaje mi się, że powinno być dobrze. Chłodniczkę od wspomagania na razie przywiesiłem tak. Sobie jeszcze jakoś zamocuję, ale to jest wszystko już tak sztywne, że powinno fajnie siedzieć.
i nie być z tym problemu. No i co? Chłodzenie jest. Jeszcze zaopatrzyć się w jakieś wtryski. Prawdopodobnie od Bama kupię, od S3. Dam do sprawdzenia, do wyczyszczenia je. Właśnie powiedzcie, czy lepiej jest kupić wtryski oryginalne, na przykład z S3 Bama, używane i dać je do czyszczenia, czy te zamienniki Boscha 380? Jak to jest? Różnią się wydajnością, czy nie? Napiszcie mi w komentarzach, bo mnie to bardzo ciekawi, bo fakt wolałbym mieć 4 sztuki nowe niż używki, ale skoro używki na przykład mogą lepiej podawać paliwo, no to bym wziął wtedy te z S3, nie? Także napiszcie mi, no bo nie wiem do końca właśnie jak to jest. A chciałbym, żeby to już było wydajnie, żebym już później nie musiał się babrać w tryski. No co, w tym roku będę celował w około 200 koni, żeby zrobić, bo niestety seryjna turbinka zostaje. Założę jeszcze downpipe'a, a w przyszłym roku mam nadzieję, że uda się zrobić jakąś hybrydę. No i pewnie zmienię sprzęgło, nie wiem, TS AWX-a i swoją tarczę obiję kevlarem albo coś takiego, żeby ten napęd przenosił się, żeby nie ślizgało się to sprzęgło. Dobra, także dajcie mi znać w komentarzach, jak to jest z tymi wtryskami. Czy może zainwestować w jeszcze większe 420, ale wtedy chyba regulator 4-barowy bym musiał dać, z tego co kojarzę. No ale napiszcie mi, czy lepiej kupić używki właśnie, czy nowe te zamienniki Boscha. A tymczasem ja się żegnam, składam resztę. Szerokości, przyczepności, wszystkiego dobrego, cześć. Dajcie lajka i subskrypcję. Dzięki.